Moi drodzy, niziutkie i bardzo oliwne ukłony z Umbrii. Partnerami tego odcinka są firma Monini, producent oliw extra vergine oraz Zen. A przy pomocy takiej karty Zen możecie kupić korzystniej nie tylko mnóstwo oliwy, ale również oliwny gaj. Dzisiaj zaczynamy od Perugii, czyli administracyjnej stolicy Umbrii. Jak w większości włoskich, starych, średniowiecznych miast, auto najlepiej porzucić na parkingu, żeby nie wpakować się w sieć wąziutkich, średniowiecznych uliczek. No i tutaj jest parking na dole, są schody ruchome, ale jesteśmy we Włoszech. Zobaczcie, dokąd bezpośrednio te schody ruchome prowadzą. Od razu schodząc z nich, zagłębiamy się w mury obronne, w wieże, w starą Perugię. Schody ruchome jak w domu towarowym i wczesne średniowiecze. Italia. W Europie nie brakuje ufortyfikowanych średniowiecznych miast. No ale nie wszystkie europejskie miasta średniowieczne były obronne. Te najbardziej ufortyfikowane stawiano na granicach ówczesnych państw. Tymczasem tutaj każde miasto było osobnym państwem. Zatem każde włoskie miasto jest twierdzą i wiele z tego do naszych czasów przetrwało. No, tak jak tutaj. Jeszcze jedne schody ruchome i niezwykle ponure, choć przecież bardzo interesujące z historycznego punktu widzenia, podziemne inferno zamieniło się w naziemne paradiso. No przede wszystkim ten pejzaż, który przez stulecia nie został aż tak bardzo przez człowieka zdewastowany. No wystarczy tylko trochę wyobraźni, by przenieść się tutaj wzrokowo we wczesne średniowiecze. No dobra, gdzieś tam miga jakiś dźwig, ale przede wszystkim są te umbryjskie wzgórza, są cyprysy, są gaje oliwne, jest ta cudowna, często bardzo stara architektura. Mówiłem o państwach miastach, no i zobaczcie, myśmy byli no mniej więcej w czymś takim, w takim oto bastionie. No bo wybierano te góry, których jest przecież tutaj pod dostatkiem i na szczycie budowano miasta. Perugia prowadziła wojnę bardzo krwawą z nieodległym Asyżem. Spokojnie, Asyż też będzie, choć nie w tym odcinku. Więc prowadziła tę wojnę z Asyżem w średniowieczu, a z naszego punktu widzenia to brzmi tak, jakby Bochnia wojowała z Wieliczką. No w każdym razie bastion, a właściwe miasto tam, gdzie zmierzam. Jądro jego, najstarsze, najelegantsze, to tu, na szczycie, zawsze na szczycie. Corso Vannucci, jedna z głównych spacerowych arterii miasta. Spacer to passeggiata, jednak nie chodzi tutaj o to, by nabić odpowiednią ilość kroków. Chodzi o to, by się ładnie ubrać i by być widzianym. Oczywiście mamy passeggiatę południową, mamy też passeggiatę wieczorną. Jednak tutaj w powietrzu, poza zapachem perfum i zapachem kawy, mamy jeszcze jeden zapach. Mianowicie zapach trufli. Umbria to nie jest Piemont, więc tutaj nie ma trufli białych, ale są trufle czarne. No i rzecz jasna, można je dostać tutaj pod postacią przetworów.
to jest właśnie trufla biała, a to jest trufla czarna. Oliwy, pasty, aromatyzowane makarony, różne rzeczy. Bardzo pyszne, jak to we Włoszech. Jest jeszcze jeden zapach bardzo ważny dla Perugii, który utrzymuje się tutaj przez cały rok. Tak jak perfumy i kawa, bowiem trufle to rzecz sezonowa. Chodzi mianowicie o zapach czekolady. Perugia jest włoską stolicą czekolady. Tutejsza czekolada uznawana jest za najlepszą w całym kraju, a jesienią organizowane są czekoladowe targi. Euroczokolate. Zaraz się w ten pawilon zagłębimy, ale chciałem Wam pokazać coś, co będzie nawiązywać do tego, co ja przygotuję, choć nie na słodko. Mianowicie w czekoladzie zatopione ziarna o nazwie włoskiej farro. Jeszcze nie zdradzę, co to jest. A teraz czekolada. W środku całkowite czekoladowo-kakaowe szaleństwo. Również w postaci wytrawnej, no bo to wcale słodkie nie jest. Tagliatelle al cacao, czyli cienkie wstążki aromatyzowane kakao, bez cukru, wcale nie słodkie. Tutaj sosy do makaronów z dodatkiem czekolady albo też kakao. Są i rzeczy do picia aromatyzowane czekoladą, no to jest czekoladowa grappa na przykład. Każdy region we Włoszech jest przywiązany do swoich produktów. Mieliśmy przed chwilą trufle zarówno z Umbrii, jak i te białe z Piemontu. Tutaj mamy coś, co również jest konkurencją dla słynnego piemonckiego produktu, mianowicie pasta z czekolady i z orzechów laskowych. W tym wypadku umbryjska, baci perugina, czyli perugińskie buziaczki. Jak się jest stąd, to co rano na chleb kładzie się właśnie baci. Jak ktoś nigdy nie był we Włoszech, to zastanawia się, a dlaczegoż to włoskie samochody uchodzą za najpiękniejsze, buty i garnitury za najelegantsze, a włoskie okręty wojenne są smukłe niczym jachty. No, odpowiedź jest bardzo prosta. Jak się obcuje na co dzień z czymś takim, to piękno niejako samoistnie wlewa się w człowieka. W dodatku, ja tu jestem po raz pierwszy, nigdy wcześniej nie byłem w Perugii. I kiedy zasięgałem języka u miejscowych, mówili mi: Perugia, no nic szczególnego, są ładniejsze miejsca. A ja po prostu chodzę tutaj z otwartymi usty. Jaki stąd wniosek? Obcowanie z pięknem może również demoralizować. W tej chwili widzicie pałac, który kiedyś zamieszkiwali ci, którzy tym miastem, państwem rządzili. To jest Piazza Quattro Novembre, czyli plac 4 listopada. Ale moim skromnym zdaniem najważniejszą rzeczą na tym placu, znaczy wszystko tu jest ważne, ale z pewnego punktu najważniejsza jest ta oto fontanna. Fontanna Maggiore. Co w niej jest takiego niezwykłego? No, tylko sobie wyobraźcie, oddano ją do użytku w roku 1278 i ona wtedy wyglądała i działała tak samo, jak działa do dzisiaj. No, prawdopodobnie w całym kraju naszym nie mamy ani jednej fontanny z 1278. A tutaj jest, tutaj działa. W sprawie fontan Włosi również są bezbłędni. Nie pamiętam dokładnie, kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się o istnieniu miasta pod nazwą Perugia, ale wiem świetnie, że nazwę tego, co leży mniej więcej o pół godziny od Perugii drogi i tego, co za mną widzicie, poznałem, kiedy tylko nauczyłem się czytać, czyli mniej więcej w wieku lat 6 albo też góra 7. Lago di Trasimeno, jezioro trazymeńskie. No, przecież pamiętacie, Hannibal. Za chwilę więcej.
Hannibal musi jeszcze trochę poczekać, bowiem pamiętajcie, że we Włoszech, tak samo jak w Hiszpanii czy we Francji, restauracje nie są czynne przez cały dzień. Jest najpierw okienko obiadowe, no mniej więcej do 3:00, od 12:00, to zależy od lokalu, no i potem okienko kolacyjne od 7:00 albo też 8:00, no już do której to też zależy od knajpy. No więc, żeby zdążyć na obiad, jesteśmy w tej miejscowej osterii. No i teraz inne właściwości jeziora Trazymeńskiego. Największe, oczywiście słodkowodne jezioro na Półwyspie Apenińskim, podziemnie połączone z Tybrem. Dość płytkie, bo w najgłębszym miejscu mniej więcej 8 metrów. Zatem bogactwo słodkowodnych ryb. No i to jest właśnie umbryjska, skromna, wiejska z nad jeziora propozycja. A w zasadzie propozycje, bo to jest wieloskładnikowe i złożone, chociaż już tak naprawdę mam leciutki ślinotoczek. Zacznijmy od tego. No to jest po prostu smażony karp. Smażony karp razem z ziemniakami. Oczywiście potraktowany oliwą, do tego trochę cytryny. Te wszystkie 3 dania tutaj to są secondi, czyli dania drugie, więc powinienem tak naprawdę zacząć od primo, czyli przystawki. Ravioli, również nadzienie częściowo rybne, bowiem w środku jest gładziutki farsz, którego istotnym składnikiem jest mięso ze szczupaka oraz ricotta. Do tego taka drobna fasolka. Ekstra rzecz, bo tutaj fasolka nieco większa i sos pomidorowy. A co w tym wszystkim pływa? W tym wszystkim pływają kawałki węgorza. Zobaczcie na te oliwne oczka złocące się w sosie. Tutaj też występują. To jest sos bardzo podobny, tylko że bez fasoli. Ryba inna to jest mianowicie szczupak. Do tego również smażone ziemniaki. Tym razem nie kieliszek wina, a kieliszek piwa. Piwo i Włochy to nie jest pierwsze skojarzenie, ale wierzcie mi, w kategorii piw kraftowych Włochy to jest dzisiaj potęga. No jeśli piwa ogólnie dostępne są bez uniesień, są dość przeciętne, no to ludzie ceniący dobry smak reagują na to. No i właśnie we Włoszech wcześniej niż u nas ten ruch ożywczy, który ze Stanów przyszedł, piw kraftowych zagościł i miewa się świetnie. Piwo lokalne z nad Trazymeńskiego jeziora. I nikogo nie dziwi tutaj, że się zamawia piwo. To nie jest ortodoksyjna, winna kraina. O tym wam jeszcze nic nie powiedziałem. Szczupak bywa suchy. Ten suchy nie jest. Doskonały sos pomidorowy, węgorzyk maleńki, fasolka, prostota, doskonałość. Basta così. Nie wiem jak wam, ale mnie znacznie zręczniej rozprawia się o Hannibalu po obiedzie. Od razu muszę dodać, że nie chodzi tutaj o Hannibala Lectera. Chodzi o wielkiego wodza Kartaginy i o wojny punickie. Mamy rok 217 przed Chrystusem, rok 217 przed naszą erą. I Hannibal po brawurowym przeprawieniu się z Afryki na Półwysep Iberyjski, po przejściu Alp, ta słynna armia, która przeszła przez Alpy przy pomocy słoni, dociera tutaj właśnie. Rzymianie muszą zareagować. Wiedzą, że celem Hannibala jest dumny Rzym. Wysyłają więc swoje wojska pod dowództwem konsula Flaminiusza. Jednak Flaminiusz to był zdolny polityk, ale bardzo kiepski wojskowy. Zatem Rzymianie, przyparci do brzegów jeziora, dostają łupnia. Wydaje się, że dla Rzymu nie ma ratunku. To właśnie wtedy powstał słynny okrzyk, który i my do dzisiaj
powtarzamy w sytuacji zagrożenia, a przynajmniej powtarzamy, jeśli choć trochę łaciny liznęliśmy. Hannibal ante portas. Jednak na szczęście dla Rzymu Hannibal nie ma sił, by miasto zaatakować. Prawie wszystkie słonie zmarły. Ostał się tylko jeden. Epidemie przetrzebiły armię. Więc Hannibal nie atakuje Rzymu, ale zostaje jeszcze na Półwyspie Apenińskim. Szaleje tutaj aż do roku 202 przed naszą erą. Dopiero wtedy Scypion Afrykański atakuje samą Kartaginę i Hannibal przenosi się do Afryki. No i to w telegraficznym skrócie tyle w sprawie bitwy nad jeziorem Trazymeńskim. Jedna z najważniejszych, najsłynniejszych bitew w dziejach świata. To miasteczko nie jest aż tak słynne, chociaż jest piękne jak większość historycznych miasteczek we Włoszech. Castiglione del Lago. Zwiedzali się je na własną rękę. Ów proces myślowy, podczas którego mnie właśnie podglądacie, nazwać można kontemplacją krajobrazu i garścią refleksji. No refleksji na temat tego, że tak się złożyło, iż pierwej dane było mi być w Kartaginie, w Tunezji, w niegdysiejszej ojczyźnie Hannibala, niż tutaj właśnie nad jeziorem Trazymeńskim. A do krajobrazu wracając, to gdyby wam latem przyszła chętka na kąpiel w tym akwenie, to odradzam z kilku powodów. Najważniejszy to taki, że można za to dostać srogi mandat. Jezioro jest chronione. Po drugie, jest ono dość nieprzyjemne dla kąpielowych celów, bo ma porośnięte trzciną bagniste brzegi. A jeszcze, zobaczcie, przeszkadzalibyśmy rybakom. Te takie żerdzie, które widzimy z wody sterczące, to są właśnie miejsca, w których rozciągnięto, bądź też rozciągnie się sieć. No i jeszcze krajobrazowe umiejscowienie ścisłe. Tutaj wszędzie dookoła Umbria, tam już Toskania, a tam miejsce, do którego szedł Hannibal, Rzym. Sceneria jest niezwykle romantyczna. Słońce już powoli znika w Trazymeńskim jeziorze. Gdybyśmy byli tutaj 4 miesiące, 5 miesięcy wcześniej, to słońce oświetlałoby łany zboża. Łany zboża, odmiany, która tutaj sadzona była już przez Rzymian i cały czas jest uprawiana. To są właśnie tego zboża nasiona. Farro, czyli orkisz. Orkisz, czyli coś, co my dopiero ponownie odkrywamy. Nagle parę lat temu ktoś przypomniał sobie, Boże, mamy przecież orkisz. Tymczasem ten orkisz tutaj cały czas jest od wieków i w dodatku cały czas jest ważnym elementem miejscowej kuchni. Farro, tak się to nazywa. I danie, które za chwilę zrobię, nazywa się minestra di farro właśnie. Minestra, czyli zupa. Zaczynamy od początku, czyli zaczynamy od oliwy. Jaka oliwa? Mam je dwie. W tym wypadku do smażenia będzie to classico, a więc oliwa, oczywiście one wszystkie są extra virgin, ale będzie to oliwa ogólnoużytkowa, która nadaje się do jedzenia zarówno na zimno, jak i właśnie do smażenia. Ta druga, mianowicie gran frutato, jest na tyle doskonało intensywna w smaku, że jest polecana do jedzenia na zimno, do doprawiania sałatek, a również tejże minestry, no bo wiele dań we Włoszech doprawia się na końcu oliwą. Więc teraz oliwa ociepla się i na tej oliwie coś, co we Włoszech stanowi podstawę wielu dań, również sosów do makaronu. Święta Trójca. Tu jest na razie dwójca, mianowicie marchewka i seler naciowy, ale do tego dojdzie jeszcze cebula. Za sekundę, słyszycie, to nie skwierczy, więc tłuszcz nie jest bardzo nagrzany, wcale taki ma nie być. I do tego cebula. Zupa jest no nie wegetariańska, ale jedynym mięsnym w niej akcentem będzie to,
co tutaj widnieje, nie przerażajcie się, nie w całości, to jest pancetta. Jedyne, co całe musi być z tego kawałka użyte, to skóra. I teraz tę skórę odkroję i za chwilę będę ją wykorzystywał. Na razie to się niespiesznie dusi. Broń Boże, nie ma się zrumienić. Teraz już słyszycie ten piękny dźwięk. Jeszcze raz powtarzam, to się ma tylko w oliwie poddusić. To nie może się zrumienić. Chodzi o to, by jarzyny lekko zmiękły, złapały temperaturę, ale nie muszą zmięknąć całkowicie, ponieważ czeka nas proces gotowania za sekundkę. No więc teraz kolejne rzeczy. Liść laurowy, a w zasadzie liście, peperoncino, 2 ostre papryczki suszone, które rozkruszam i dodaję tutaj. I teraz pomidory. O tej porze roku to mogą być po prostu pelati, pomidory z puszki. Porządne pomidory. Lekko je wystarczy nagnieść łyżką. Tam już jest trochę płynu, więc to się na pewno nie przypali. No i kolejne rzeczy. Mianowicie wywar. Gdybym to robił w domu, to bym sobie ugotował delikatny jarzynowy wywar, ale jak widzicie, w domu nie jestem, więc kupiłem w sklepie no po prostu brodo di verdure, czyli bulion jarzynowy, który można bez problemu w każdym spożywczaku tutaj nabyć. Jeśli go zabraknie, to podleję całość wodą. Dlaczego jarzynowy, skoro już wiecie, że będzie w środku pancetta, czyli wędzony, dojrzewający boczek? No właśnie dlatego, że gdyby to był wywar mięsny, to całość byłaby zbyt intensywna. To wszystko w środku się musi znaleźć. Cała ta skóra z przyległościami, to nada całości smaku. Jeszcze trochę wody. Już widzę, że jest jej zbyt mało. Po drugie, tutaj, gdzie były pomidory, zostało całkiem sporo pomidorowej treści. Więc teraz to wszystko do środka. I kolejne 2 rzeczy. Farro. Pamiętajcie, to rośnie, to gęstnieje, to jest niemal jak pęcak się zachowuje, więc jak tego za dużo wsypiemy, to się zrobi klajster. Zatem słuszna garść tego. To jest naprawdę tutejszy, umbryjski, a i toskański artykuł pierwszej potrzeby. To można kupić w sklepach solo albo też w innych mieszankach, cereali, czyli różnych ziaren. Spróbujcie w domu. No jak nie dostaniecie orkiszu, chociaż on prawdopodobnie jest do dostania w sklepach ze zdrową żywnością, możecie to również zrobić z pęcakiem. No więc dobrze. Farro to rzecz pierwsza, a rzecz druga to trochę kapusty. Jakiej? No już nie pekińskiej, nie jesteśmy w Chinach. Kapusty włoskiej, pięknej. Byle jakie kawałki, takie, żeby nam po brodzie zlatywały w trakcie jedzenia, żeby nas w tę brodę parzyły. To jest wiejska, archaiczna, ale cały czas jedzona, cudowna zupa. Wszystko do środka. No i na razie basta. Czekamy. W międzyczasie możemy przygotować coś, co zupę wykańcza. Bardzo ważny dodatek smakowy. Niemal identyczną rzecz robi się na przykład w Dalmacji, bo jest to w ogóle koncept śródziemnomorski. To jest mianowicie drobno posiekana mieszanina 3 składników. Po pierwsze świeżego rozmarynu, po drugie czosnku i po trzecie pancety, która w Dalmacji nazywa się panceta. No i nic więcej. Mam 3 ząbki czosnku, 1 sobie zostawię, on będzie jeszcze potrzebny, a tutaj te 2, ten rozmaryn i plaster panczety zostaną razem posiekane na miazgę. Gdybym miał moździerz, ale go nie mam, to mógłbym to zrobić w moździerzu. To jest naprawdę cudowna rzecz do wykańczania różnego rodzaju zup.
bardzo mało wysiłku, no tylko trzeba trochę się nasiekać, a efekt doskonały. Zostawiamy. To plus oliwa to będzie ostatni dotyk, 2 ostatnie dotyki. A teraz kolejna rzecz, która w zasadzie musicie tylko zagrzać, ponieważ kupiłem ją, przyznaję się od razu, w puszce, no bo musiałbym tutaj ją moczyć, a potem gotować, odcedzać. Fasola Borlotti. W Toskanii prawie każde danie jest z fasolą, ale tutaj, jak widzieliście, również ryby podają z fasolą i pierożki podają z fasolą. No, Toskania jest właśnie tam, gdzie to słońce już za horyzontem się chowa. No więc niedaleko. Miłość do fasoli zatacza znacznie szersze kręgi. A ja kocham fasolę niezwykle. Ona jest bardzo ważnym elementem minestry. Dobra, i to się tutaj powinno pogotować, no jeszcze myślę razem, góra 10 minut. Doprawiamy to już w tej chwili nieco solą, gdyż w międzyczasie próbowałem. Trochę pieprzem, trochę, bo jeszcze będziemy to przecież na talerzu doprawiać. Czekamy, patrzymy się, podziwiamy jezioro Trazymeńskie. Chyba tym Państwu trochę zepsuliśmy randkę, a może nie, no gdyż sądzę, że ten zapach pozwala im się lepiej koncentrować na formułowaniu miłosnych wyznań. Pan właśnie opowiada Pani o swojej miłości do fasolowej minestry z farro. No już niemal finiszujemy, niemal, to znaczy z zupą tak naprawdę prawie wszystko, jeszcze wykończenia. Teraz trzeba dodać to, co siekałem. Dodać i nawet jeśli będziemy robić to w warunkach domowych, posiadając ileś tam palników, to teraz już nie gotujemy zupy dłużej, tylko przykrywamy i odstawiamy. A ja to i tak muszę odstawić, ponieważ potrzebuję miejsce, by coś jeszcze zrobić. Nie mam tu piekarnika. Gdybym był w domu, to bym po prostu użył piekarnika. Ale w domu nie jestem. To widzieliście przede mną na stole restauracyjnym. Nie mówiłem Wam, co to jest. No to jest po prostu chleb. Tak podają miejscowy chleb w restauracjach. I teraz na patelni, na oliwie usmażymy grzanki. No ponieważ mamy znowu smażenie, więc ponownie mamy classico. Smażymy delikatnie na rumiano. Gdybym miał piekarnik, bym je bez oliwy w piekarniku po prostu upiekł, a potem polał oliwą. A tak robimy właśnie w ten sposób. Grzanki są chrupiące, są lekko rumiane, są naoliwione i teraz póki są właśnie bardzo gorące, to trzeba je nasmarować czosnkiem. Po to właśnie jeden ząbek czosnku sobie zostawiłem. Miejscowy chleb, najczęściej spotykany, tak samo jak w Toskanii, to jest chleb bez soli. Tu było państwo kościelne, a papiestwo narzucało straszliwe podatki na sól, więc ludzie przyzwyczaili się do jedzenia chleba bez soli. No a poza tym tutejsza szynka jest dość słona, często robi się grzanki bardzo słone. Z tym da się żyć. To na początku jest dziwne, ale potem się człowiek przyzwyczaja. A gdy taki chleb nasmarujemy takim lekko nadkrojonym ząbkiem czosnku i on będzie w towarzystwie oliwy, którą ma w sobie i będzie w towarzystwie tej aromatycznej zupy, będzie chrupiący, będzie potem pełen tej treści, będzie naprawdę idealny. No dobra, prawie wszystko. To gorące, przygotowujemy pole do wydawki. Postaram się nie wyłowić skóry, chociaż są tacy i nawet na to czekają, aż ta skóra znajdzie się na wierzchu, kroją ją w cieniutkie kawałeczki i jedzą, ponieważ skóra z pancetty może być naprawdę bardzo dobra. Grzanki są w środku, a za chwilę wszystko będzie w środku. Gdyby słońce wiedziało, co się tutaj święci, to pewnie by jeszcze chwilę poczekało i nie zaszło. No ale jest środek jesieni, więc zmierzch robi się wcześniej. Dobra, teraz tak. Teraz zróbmy tutaj delikatny porządeczek. Ja nie wiem, jak oni przynoszą zupę do stołu w restauracjach i ona nie jest w ogóle, znaczy talerz nie jest
uświniony, co oni robią? Już nie wycierają tego na samym końcu, w kuchni raczej, przed wydawką. Dobra, połóżmy to na równym. O, w zasadzie trzeba tutaj by poziomicę mieć. Prawie wszystko, bo teraz tak, minestra bez tego dodatku nie jest prawdziwą minestrą. Gran frutato. Tak, żeby było jej sporo, żeby ją było widać, żeby ją było czuć, żeby w ustach ta oliwa eksplodowała. No i jeszcze jedna rzecz, no to ser, ale oczywiście nie Parmigiano Reggiano, tylko Pecorino, czyli ser z mleka owczego. I to wszystko, no prawie wszystko, bo jeszcze można by całość potraktować świeżo zmielonym pieprzem. Minestra di farro. Zobaczcie, to praziarno, oliwa, to są wszystko rzymskie rzeczy. Tak stare i tak piękne, jak stara i piękna jest ta ziemia. Prawdziwym grzechem byłoby niepokazanie Państwu, w czym te ryby z jeziora Trazymeńskiego mogą pływać, gdy już przestają pływać w tegoż jeziora wodach. No oczywiście białe wino nasuwa się samo. W Umbrii mamy szczep Orvieto, wiodący swoją nazwę od miejscowości Orvieto. No ale to są wina i u nas powszechnie dość znane. Więc pomyślałem sobie, że pokażę coś, o czym dopiero tutaj, szczerze mówiąc, się dowiedziałem. No i jestem. Ten region nazywa się Montefalco. Tutaj produkuje się wina czerwone, niezwykłe. No i przyjrzymy się temu detalicznie. Przed nami kantyna Scaccia Diavoli, czyli winiarnia docisnąć diabła, tak trzeba byłoby to przetłumaczyć. Ta nazwa to pamiątka po pewnej historii o działającym tutaj dawno temu egzorcyście. Cóż, są kraje, w których egzorcyści to legenda, są też kraje, w których egzorcyści odbierają telefony zaufania i szczerze mówiąc wybieram te pierwsze. Najważniejszy umbryjski czerwony szczep, Sagrantino. Spójrzcie, jak te winogrona wyglądają. Są pomarszczone. One nie zostały zebrane później z krzewów. One były suszone. Taki proces wstępnego suszenia winogron, no w tym wypadku na takich właśnie matach, nazywa się passito. I z takich winogron, tak podsuszonych, tłoczy się wino. Wino słodkie, no ale przecież nie w sprawie słodkiego wina, a w każdym razie nie wyłącznie w sprawie słodkiego wina tutaj jesteśmy. Akurat trafiliśmy na początek procesu produkcji. Winogrona, wszystko jedno, czy passito podsuszane, czy też niepodsuszane, przyjeżdżają zawsze tutaj i następnie specjalna maszyna oddziela jagody od kiści, i potem są tłoczone. Powstaje moszcz, który w magicznym procesie fermentacji zamienia się w wino. Ów magiczny proces dokonuje się między innymi tutaj. No więc mamy klasyczne, stalowe, inoksowe, chłodzone tankofermentatory. Mamy też takie wielkie ceramiczne amfory, bardzo przypominające gruzińskie kwewri. I choć Sagrantino pochodzi z mitycznej Kolchidy, czyli z terenów dzisiejszej Gruzji i Armenii, to jednak to nie jest coś zapożyczonego od Gruzinów. Pamiętajcie, że Rzymianie również wino robili, no i musieli je fermentować w bardzo podobnych naczyniach. Mamy w końcu tankofermentatory drewniane. No takie, jakich używano, zanim wymyślono inoksową stal. No i wino, jak w czymś takim powstaje i przebywa, to nie jest jeszcze barikowane. Barikowaniu, czyli nadawaniu winu tego eleganckiego, czasami nawet zbyt mocnego, drewnianego, dębowego charakteru służą takie oto właśnie beczki.
najczęściej zrobione we Francji. Z winogron podsuszonych da się również zrobić wino wytrawne, no to na przykład Amarone, ale to jest zupełnie gdzie indziej. Tutaj przez całe stulecia robiono wyłącznie słodkie Passito z Sagrantino, ale w końcu wymyślono, by zrobić również z tego szczepu wino wytrawne. No wino słodkie nie ma zbyt wielu odbiorców. Używane jest tutaj głównie jako wino mszalne i to nie zawsze. Oczywiście nie był to proces bardzo szybki, no bo szczep jest niezwykle taniczny i trzeba go było metodą poszukiwań złagodzić. Czyli ono jest zawsze trzymane w beczkach, barikowane, ale nie nachalnie. Jak widzicie, to nie są nowe beczki i efekt przeszedł naprawdę najśmielsze oczekiwania. To jest nos niezwykle owocowy, który nie ma w sobie tego uderzenia wanilii nieznośnego, jakże charakterystycznego dla Nowego Świata często. Bardzo mocno zbudowane. Ta taniczność jest rozłożona, jest kompleksowa, wyraźna kwasowość, no po prostu doskonałe wino. A że nie jesteśmy w Toskanii na przykład, no więc nie przyjeżdżają tutaj miliony Japończyków i Amerykanów, więc jeszcze jedna ważna rzecz. Doskonały produkt za rozsądne pieniądze.